Witajcie w pierwszym odcinku programu Hasając w skarpetkach. Dziś jesteśmy na ulicy Krowoderskiej w Krakowie i za chwilę odwiedzimy kurs rysunku floriańska, który mieści się w tym budynku. Skąd ta dziwna, nieco myląca nazwa i jaka jest ich recepta na udany egzamin z rysunku, dowiemy się już za moment. Zapraszam. I już jesteśmy wewnątrz pracowni kursu rysunku floriańska. Ze mną jest pani Anna Maj, właścicielka oraz prowadząca zajęcia na kursie. Proszę nam opowiedzieć troszkę o historii tego miejsca. Przede wszystkim skąd ta dość dziwna i myląca nazwa kursu rysunku floriańska, skoro jesteśmy na Krowoderskiej? W związku z tym, że się przeprowadzaliśmy z Floriańskiej, na której zajęcia odbywały się od 2005 roku, no to musieliśmy zostawić nazwę, ale zmieniliśmy lokalizację pracowni. Taka zmyłka. Czy każdy może się nauczyć rysować, czy trzeba mieć do tego większe predyspozycje? Mój nauczyciel, którego tutaj zacytuję, mówił, że konia się da nauczyć rysować, więc pewnie miał rację, bo jest ode mnie dużo starszy i dużo dłużej uczył rysować, więc doświadczenie pewnie ma. Z mojego doświadczenia wynika, że właściwie większość ludzi da się nauczyć rysować, ale nie wszystkich. I jak długo czasu potrzeba do takiego porządnego przygotowania się do egzaminu z rysunku? To zależy od zaangażowania, od predyspozycji, od różnych rzeczy właściwie, od tego, ile mamy czasu. W ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Nawet nie, to nie jest kwestia tego, ile lat wysiedzimy nad deską, tylko ile kresek postawimy, więc może być rok, może 2, może 3. Z czym kursanci mają największe problemy podczas trwania tego kursu? Ze sobą. To znaczy? To znaczy ze sobą, ze swoim zaangażowaniem, z pomysłem na siebie, z tym, czy im się chce wysiedzieć 4 godziny na tyłku i rysować z 50% użytkowania telefonu w tym czasie, czy na przykład to jest dla nich za dużo i nie dadzą rady i muszą być jednak podłączeni do sieci, wtedy to jest największy problem. Właśnie zauważyliśmy, że tutaj na kursie panuje dość taka luźna, domowa atmosfera. I czy to raczej wpływa pozytywnie czy negatywnie na zaangażowanie w pracę? Nie mam pojęcia. Znaczy na moje zaangażowanie akurat wpływa całkiem dobrze, bo inaczej bym się nudziła. A oni to nie wiem. Trzeba by się ich zapytać. Bo generalnie wasz kurs posiada bardzo dobre oceny, zarówno wśród internautów, którzy kiedyś byli tutaj kursantami, jak i wśród osób, które aktualnie chodzą na kurs i się wypowiadały w internecie. Macie też dużą zdawalność na kierunki artystyczne, na architekturę, osób, które uczęszczały na wasze kursy. Jaki jest klucz do waszego sukcesu? Myślę, że oni są po prostu mądrzy i zdolni, dobrze wybierają kurs, w związku z tym, że dobrze wybierają kurs i myślą sobie, że to jest to, co chcieliby robić, angażują się na tyle wystarczająco, żeby po prostu dobrze zdać egzamin. W międzyczasie się ze sobą zaprzyjaźniają, bo sobie siedzą wszyscy razem, albo się nie zaprzyjaźniają, ale wtedy wiedzą, kogo nie lubią i kogo unikać. W każdym razie czują się na tyle swobodnie, że mogą sobie wzajemnie pomagać i myślę, że to o to chodzi. Jaką macie ofertę kursów? A co trudne pytanie jest, bo na razie prowadzimy zajęcia z rysunku architektonicznego i są to zajęcia podstawowe, intensywne albo zajęcia VIP-owskie, czyli zajęcia do upodlenia, codziennie zajęcia. Mamy też w ofercie zajęcia z fotografii, które są albo ich nie ma, w zależności od tego, czy ktoś jest chętny na zajęcia. Zajęcia z historii sztuki, na które wszyscy muszą być chętni, bo zdają maturę i to jakby karna umiejętność jest. Poza jedną Marzeną, która akurat się wymiksowała z tego obowiązku, ale generalnie wszyscy są chętni na takie zajęcia. Od przyszłego roku będą zajęcia dla dzieci. Ja właśnie przeglądając przed nagraniem wasz fanpage zauważyłam, że przy okazji tej nauki historii sztuki tam powstają różne dziwne pojęcia, że kursanci miewają problemy z przyswojeniem kontrapostu, Wenus Willendorf czy jakichś innych dzieł sztuki, tudzież nazwisk twórców, więc jest bardzo kreatywnie, prawda? Tak, to są sprawdziany właśnie, które piszą, są doskonałe, naprawdę. Co jeden jest lepszy niż poprzedni. Jest bardzo dużo sprawdzianów, które pokazują, że jednak czegoś się nauczyli, ale jeszcze więcej takich, które pokazują, że absolutnie niczego się nie nauczyli albo coś gdzieś słyszeli. Pomieszało im się trochę Gra o Tron z Wodospadem, trochę z Wenus i dzieją z tego bardzo zabawne rzeczy, które później wklejamy do bardzo ciężko okrojonych form w Photoshopie i wrzucamy na nalepki, bo są strasznie śmieszne. Co pani powiedziałaby tym, którzy są jeszcze niezdecydowani, zastanawiają się, czy przyjść na taki kurs, czy warto?
Jeżeli są niezdecydowani, to powinni sprawdzić najpierw, czy im się podoba, czy nie. Czyli przyjść na zajęcia, coś zrobić albo nie zrobić i zdecydować, czy im się podoba, czy nie. Ale jeżeli się zastanawiają, czy warto, to nie warto. Dlaczego? Bo to znaczy, że nie są tym zainteresowani na tyle, żeby sprawdzić, czy są zainteresowani, czy nie. Bo mam na myśli na przykład osoby, które zastanawiają się, czy są w stanie same się nauczyć, czy lepiej wybrać kurs. To zależy, bo zależy, do czego im to jest potrzebne. Jeżeli jest im to potrzebne do egzaminu, to sami się raczej nie nauczą. Marne szanse są na to, żeby się sami nauczyli. 15 lat temu to jeszcze by się dało zrobić, teraz już się absolutnie nie da zrobić. Teraz niestety poziom edukacji jest tak słaby w szkole, że oni nie są przyzwyczajeni ani do samodzielnego myślenia, ani do logicznego myślenia, ani do kreatywnego myślenia, ani żadnego. W związku z tym muszą sobie to wypracować indywidualnie. Sami sobie nie wypracują. Mogą sobie wymyślać koło w nieskończoność albo zero. Ale to też nie o to chodzi, żeby marnować 15 lat życia tylko po to, żeby zdać egzamin na architekturę. Nawet jeśli to są przyszli następcy Le Corbusiera? Jeżeli to są przyszli następcy Le Corbusiera, to też myślę, że najpierw wypadałoby poczynić jakieś kroki do tego, żeby mieć podwalinę, jakąkolwiek edukację. Rysunek nie jest potrzebny do tego, żeby być architektem, ale wspiera kreatywne myślenie i to jest ten sam ośrodek w mózgu, który jest odpowiedzialny za logiczne myślenie, matematyczne zdolności i rysowanie i kreację, więc trzeba go pobudzać. Jeżeli nie pobudzą go w szkole, a raczej tak się nie stanie, no to w jakiś sposób muszą. Sami się nie zaangażują, na pewno. Teraz porozmawiamy z kursantami. Jak podoba Ci się ten kurs? Co uważasz, że jest w nim wyjątkowego? Bardzo mi się podoba. Uważam, że w nim wyjątkowego jest to właśnie, że to jest naprawdę niepowtarzalna atmosfera. Z Anią, czyli naszą tutaj panią prowadzącą, no oczywiście jesteśmy na ty, nie mówimy do niej proszę pani, może pani poprawić, tylko po prostu to jest taka jakby nasza koleżanka. Tak bym to mogła nazwać. Jak trafiłaś tutaj na kurs? Poprzez moje koleżanki z klasy, które odkryły to poprzez właśnie Patryka, który pewnie będzie tutaj udzielał wywiadu również. No i jakoś tak wszyscy się dogadaliśmy i zaczęliśmy chodzić na rysunek. Czy to jest Twoja pasja od zawsze, czy też ktoś zaraził Cię rysowaniem? W jaki sposób w ogóle wpadłaś na taki pomysł, żeby myśleć o rysunku, architekturze? Znaczy, moi rodzice są inżynierami i moja siostra jakby miała pasję, że ona też chciałaby zostać architektem, ale jakby nie ciągnęłam do tego tak bardzo jak mnie, a ja uznałam, że lubię rysować, wydaje mi się, że dość okej, więc uznałam, że w sumie architektura to może być fajny pomysł. Na pewno lepszy niż siedzenie przed komputerem i wyliczania różnych jak inżynier, to mam w zwyczaju. Co powiedziałabyś tym, którzy nie są jeszcze zdecydowani przyjść na kurs, żeby do Was dołączyli? Żeby spróbowali, że nawet jeśli, nie wiem, nie dostaną się albo stwierdzą, że to jednak nie to będą mieć tak niezapomniane wspomnienia po kursie i tak dodatkowe umiejętności, że to może się nawet przydać, jeśli nawet się nie chce zostać architektem. Podoba Ci się na tym kursie? Jest pozytywnie, przyjemna atmosfera, podoba się. I jak na niego trafiłeś i dlaczego wybrałeś akurat ten kurs? Dość zabawna historia, bo zacząłem się interesować architekturą, pomyślałem, że to jest ciekawy kierunek dalszej drogi życiowej. Poszedłem, przez znajomą się tutaj dostałem, poleciła mi ten kurs, no i jakoś tutaj trafiłem i zostałem. Pragniesz w przyszłości zostać architektem, rozumiem? Tak, wydaje mi się jak większość tutaj osób. I co skłoniło Cię do takiego wyboru? W sumie zainteresowania architekturą, historią, tak jakoś wyszło się połączyło i wyszła architektura.
Czy teraz z perspektywy czasu zamieniłbyś ten kurs na inny, czy uważasz, że jest on wyjątkowy? Nie, jest wyjątkowy. Atmosfera tutaj to jest coś, czego nie da się zastąpić. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek spodobał Wam się, subskrybujcie kanał naszego programu oraz lajkujcie fanpage na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Hasając w skarpetkach.